Dawid, no chyba nie dało się lepiej rozpocząć tego wieczoru w Olsztynie z KSW 95. Pierwsze zwycięstwo dla twojego regionu, pierwsze zwycięstwo dla twojego miasta. Witamy bardzo serdecznie w KSW. Mogę? Siema Olsztyn! Witam was! Wyjechałem i wracam! Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogę tu wystąpić przed wami, przed taką publicznością, przed moim miastem tak naprawdę. Jestem bardzo za to wdzięczny federacji, dziękuję, że zainwestowała we mnie. Dziękuję mojemu teamowi, że dzięki nim tu tak naprawdę jestem. Chciałbym jeszcze pozdrowić moich dziadków, którzy są gdzieś na tej widowni. Babciu, dziadku, kocham was. I ostatnia rzecz. Bałem się, że nie będę mieć okazji tego powiedzieć. Znaczy nie bałem się, ale trzeba wygrać, żeby mówić. Wszystkiego najlepszego, Igor. Mój przyjaciel ma urodziny. Zawsze jest ze mną. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Przepięknie, to jeszcze szybko o walce. Dość intensywnie obaj weszliście w ten pojedynek. Widziałem, że Morgan tam trochę utyka. Chyba coś mu się też stało w nogę, no ale potem ta gilotyna. Czy od razu wiedziałeś, że to jest ta akcja, która zakończy starcie? Tak naprawdę nie cieszę się z tej gilotyny, bo planowałem trójkąta rękoma, ale bardzo mnie cieszą te łydki, bo naprawdę czułem, że one mogą wejść i weszły, bo widzę po przeciwniku, więc to mnie zadowala. No dobrze, to nie notujemy takiej wygranej. Skoro nie chciałeś tak wygrać, to trudno. To poczekamy dopiero na trójkąt w takim razie. Okej. Szanowni Państwo, niepokonany 21-letni zwycięski dziś Dawid Kuczmarski! No Michał, to muszę zacząć od tego, co tutaj się przed chwilą wydarzyło. Co to za wiadomość, że była tak ważna, że musiałeś ją odczytać jeszcze przed naszą rozmową? Fajnie, że o tym napomniałeś, bo sprawa jest taka, że dzisiaj przed wyjazdem chciałem zrobić sobie tatuaże moich sponsorów, ich loga firm i kurde nie wziąłem tego z całego serca, ich przepraszam. Chciałem chociaż teraz tutaj wymienić. Jest to firma ACG Usługi, fizjoterapia, Cieślaczyk, Maddach, Mateusz Śliwczyński, Centrum Medyczne, Września, Rybicki Moto, Mikrokar, Kroplówka.pl, Kuźnia Talentu. Dziękuję wam za wsparcie. Ja tu myślałem, że nie wiem, SMS od trenera Andrzeja, typu Michał, dobra robota, a tu takie coś, no spodziewałem się, wiesz, jakichś fajerwerków w tym SMS-ie, jakichś wiadomości, ale okej, pozdrawiamy wszystkich sponsorów, a teraz wracamy do klatki. No mogło się pojawić po tym ostatnim twoim starciu w KSW trochę głosów, że no wygrałeś, ale to nie był ten Michał, którego chcieliśmy zobaczyć. No dzisiaj takich słów na pewno nie usłyszysz, bo to był występ świetny i naprawdę od początku do końca znakomity w twoim wykonaniu. Wiesz, KSW to wielka marka, największa w Europie, jedna z największych w świecie, także pierwszy występ mógł być trochę stresujący bez trenera Andrzeja, ale już teraz byłem gotowy na wszystko, wiedziałem jak się tutaj przygotować, więc teraz będzie każda walka naprawdę, będzie coś innego. Kto najlepiej zastępuje trenera Andrzeja z tych tam świetnych, dobrze zbudowanych młodych ludzi? Tak naprawdę każdy z nich tutaj daje cegiełkę swoją, także jestem ogromnie im wdzięczny, że tutaj poświęcają swój czas i przyjechali tutaj dla mnie. To jeszcze do tego krucyfiksa bym na chwilę przeszedł, bo jest to technika, którą chociażby świetnie wykorzystuje Michał Materla. Gdzieś to będzie twój teraz znak rozpoznawczy, bo my kilka razy podkreślaliśmy na komentarzu, jak świetnie ty operujesz, jak świetnie cały czas dbałeś o to, żeby ta ręka rywala nie uciekała i świetnie dążyłeś do skończenia. Jak usłyszałeś, że sędzia mówi fight back, to tak naprawdę ruszyłeś z kanonadą tych łokci i porozcinałeś nam zupełnie Stewana. Tak naprawdę tutaj jest zasługa Michała Andryszaka, bo cały czas mi podpowiadał, żebym trzymał tą rękę, żeby mi nie uciekał. No i tak samo sędzia Bronder przed pojedynkiem mówił mi, że jeżeli będzie taki sygnał, tak, to po prostu, żeby przyspieszyć, zerwać akcję, a może być koniec walki. No to nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Szanowni Państwo, niepokonany w MMA numer 9 w rankingu, ale już za chwilę pewnie wyżej. Bonusik? Może. Zobaczymy, czy będzie bonusik po gali. Szanowni Państwo, Michał Dreczkowski! Jestem tutaj na środku z jednym i z drugim bohaterem tej walki. Myślę, że duże brawa, szanowni Państwo, dla nich, bo to było naprawdę mocne starcie. Krystian, Borys. Gratuluję. Zacznijmy od tego. Klopsik, mopsik, witam serdecznie. Inna piosenka. Obiecałeś, że jak przegrasz, to zmienisz utwór na wyjście. Zmieniłeś? No i czy to jest to, co przyniosło dzisiaj szczęście? Czy tylko dzięki temu wygrałeś? Witam wszystkich serdecznie. Z tej strony mopsik, klopsik.
Dziękuję wszystkim, którzy mi kibicowali. Przepraszam tym, którym zepsułem kupony. Cieszę się z tymi, którzy postawili na mnie i wygrali. I co? Mopsik, klopsik był w hołdzie dla schroniska z Wrocławia na ulicy Ślazowej. Więc jeżeli możecie, taki krótki apel ode mnie. Popatrzcie wokół swoich sąsiadów, czy ktoś pomocy nie potrzebuje. Jeżeli macie taką szansę, to pomóżcie i stawajmy ten świat lepszym. Dziękuję wam bardzo, Olsztyn. Pięknie jest na Warmii! Zadrżało trochę serce, kiedy usłyszałeś to 30-27 dla twojego rywala i że decyzja jest niejednogłośna? Tak, z tymi decyzjami to jest chuj tak naprawdę. Jeden będzie sędziował tak, drugi tak. Cieszę się, że wygrałem. Krystian to jest kawał skurwiela twardego, wielki wojownik i cieszę się, że mogłem się mierzyć z kimś takim, bo świat dzisiaj idzie w złym kierunku i cieszę się, że taki młody chłopak, dziwny jak ja, może się mierzyć z takimi chłopami. My też się bardzo cieszymy, że możemy cię oglądać. Szanowni Państwo, Borys Dzikowski! Patryk, powiedz, jak to jest po tych wszystkich perypetiach, po takich walkach jak na przykład z Wilsonem Martinsem, gdzie wszystko szło po twojej myśli i nagle coś nie tak. Jak w końcu się czujesz, kiedy znów mogłeś usłyszeć swoje nazwisko po werdykcie, że to ty zwyciężyłeś? Witam wszystkich serdecznie, dziękuję wam kochani za doping. Kurczę, no moje wzloty i upadki w organizacji KSW, jakby były 2 walki wygrane. Pierw były 2 przegrane, później 2 wygrane. Trzecia walka z Martinsem dobra, później z Kamilem Szkaradkiem słabiej. Chwila przerwy, musiałem dużo przemyśleć. Nawiązałem współpracę długoterminową z Dawidem Łepowskim. Ogromne dzięki, bo naprawdę nie staram się zmienić mnie jako zawodnika, ale poprawił moje błędy, udoskonala to wszystko i widzę, że obrałem dobry kierunek. Wielkie podziękowania dla mojej jakby psycholożki Zofii Szafranowskiej. Te 2 elementy pozwoliły mi dzisiaj zwyciężyć. Były złe momenty, ale głowa, wróciłem, byłem w stanie kontynuować. Tak jak Dawid powiedział, nie musimy zawsze danych akcji wygrywać, ale pokazałem, że moja głowa ciągle działa. Były złe momenty, a wracałem. Wielkie podziękowania dla mojego teamu, dla Damiana Zarczykowskiego, Fight Club Łomża, dla mojego przyjaciela Krzysztofa Wysockiego, Huberta Sulewskiego, wszystkich, którzy naprawdę mocno mnie wspierają. Dzięki wielkie i do zobaczenia już niedługo. Szanowni Państwo, Patryk Surdyn! A ze mną zwycięski już Oskar Szczepaniak. Myślę, że bardzo cenne doświadczenie. Dzisiaj rywal mający 30 walk więcej na koncie, natomiast muszę powiedzieć, bardzo dużo rzeczy mi się w twojej grze podobało. Ruchliwość, zmiana pozycji, fantastyczne kopnięcia, precyzyjne ciosy, bardzo krótko bity ten lewy sierpowy. No świetnie, młody człowieku, do przodu idziemy. No tak jak mówisz, idziemy cały czas do przodu, aczkolwiek ten mój styl jest budowany przez moich trenerów, przez moich bliskich. Ja wykonuję tutaj robotę. Jestem mega zadowolony, że z Adrianem udało się wygrać. To jest moja ciężka praca i moich trenerów. Pnę się do góry. Kolejna cegiełka, tak naprawdę najważniejsza w doświadczeniu. I lecimy po kolejne zwycięstwa, trenerzy. I dziękuję kibicom. Dziękuję Olsztyn. Wiem, że to jest... Dziękuję. Wiem, że to jest zawodnik od was, ale ogromny szacunek dla niego. Ktoś z nas musiał wygrać. Akurat wyszło na mnie i dziękuję za to, że mnie dopingujecie. Gdzie jest sufit Oskara? Dobrze wiesz, pas, jakby to jest dopiero początek mojej kariery, znam miejsce w szeregu, ale wiem, że jestem na odpowiednim miejscu i cisnę się w ranking. Kwestia czasu. Obiecuję, że kiedyś sięgnę po ten pas. Nie musi to być teraz, może to być po kilku porażkach, ale wiem, że go osiągnę. To jest moja głęboka wiara w to. Szacunek dla Adriana, gratulacje dla Oskara. Oskar Szczepaniak, panie i panowie. A ze mną zadowolony Tymoteusz Łopaczyk. Dobry wieczór, witamy w KSW. Witamy serdecznie. Chyba warto było czekać. Tak, warto było czekać, abym ten pojedynek określił kilkoma słowami. Kontrola emocji, cierpliwość, strategia, taktyka. Zimna głowa, tutaj trenerzy cały czas uspokajali, że jak zachowam spokój, to wszystko będzie i wszystko było. Dzięki Bogu, że mam takich trenerów i cieszę się bardzo, że z nimi współpracuję. Trener Joć, trener Gutowski, trener Grabowski, tu menadżer mój, jeszcze trenerzy z Warszawy, dużo by wymieniać, ale dziękuję wszystkim i wszystkim moim kolegom klubowym i koleżankom.
Trzeba powiedzieć, że wyłączone praktycznie wszystkie atuty Briana Hoya, no zwłaszcza ta kopana jego prawa noga przez ciebie, to gdzieś wyłączyło mu błyskawicznie mobilność, potem mogłeś to wszystko rozgrywać na swoich zasadach. Był na miejscu 5. Brian Hoy w dywizji. Można powiedzieć, że błyskawicznie wchodzisz do rankingu przez jeden pojedynek. Cieszę się. Mam nadzieję, że tylko wyżej niż 5. rankingowa będą mnie walki czekały. No wiem to, nie może być tak, że rozbijam 5. w rankingu i się cofam, nie? Także liczę, że tutaj włodarze mnie uwzględnią w najbliższym rankingu. Znam trenera Jocza, wiem, że jest bardzo wymagający, a Tymek Łopaczyk sam sobie jaką dzisiaj notę wystawi za ten pojedynek? Jeszcze raz? Jaką notę sobie sam wystawiasz dzisiaj za pojedynek? No 8/10. 8/10. Tymoteusz Łopaczyk, zwycięski w swoim debiucie w Federacji KSW. Dziękuję bardzo. A ze mną zwycięski już w tym pojedynku Marcin Held. Druga walka dla Federacji KSW. Pierwsze zwycięstwo, ale powiem tak, brawa dla was obu, do tanga trzeba 2, żeby stworzyć takie widowisko na tak wysokim poziomie. Dosyć, powiedziałbym, że klarowny przebieg walki, jeśli chodzi o ocenę sędziów. Tak, mam nadzieję, że kibicom się podobało. Od siebie, tak z serca mogę powiedzieć, że faktycznie zwiedziłem cały świat. Miałem dużo walk, ale przed każdą walką są ogromne emocje i każde zwycięstwo smakuje tak samo. Jestem mega szczęśliwy, że wygrałem i tą wygraną dedykuję moim kochanym dzieciom, Marcelowi, Glorii i Kacperkowi. To dla was. Marcin, jesteś od lat, powiedziałbym, takim zawodnikiem szalenie świadomym, analitycznym. Czy gdzieś to twoje wizualizowanie tego pojedynku przed jego rozpoczęciem, ono było podobne do tego, co się wydarzyło w klatce, czy coś cię jednak ze strony Romka tutaj zaskoczyło? Wiedziałem, że będzie kopał te kopnięcia na łydkę, ale faktycznie w pierwszej rundzie zaskoczył mnie paroma mocnymi. Później już byłem na to przygotowany, uciekałem tą nogą. No i faktycznie jest silny. Tak jak tam mówili, u niego w narożniku jest silny. Jak mnie klinczował przy klatce, nie było łatwo go odwrócić. Obaj jesteście silni, obaj jesteście dobrzy, obaj dacie nam jeszcze dużo dobrych walk w KSW. Panie i panowie, Marcin Held. Phil, still the freeze. Phil, you called it. You said that this is one of the toughest opponents in your career. That this will be one of the toughest fights of your career here in KSW. And I think that it was really, really tough. It was unbelievably tough. Credit to Augusto. He's a strong fighter. I apologise. That fight wasn't that entertaining, I don't think. I tried my best. I couldn't get him down. He's a great fighter. Sorry, but thank you for coming. Powiedziałem, że wskazywał na to Phil the Freeze, że to będzie jedna z najtrudniejszych walk w jego karierze i chyba to się sprawdziło i tak, Phil mówi tak, było naprawdę trudno. Gratulacje dla Augusto, bo był dla mnie wielkim wyzwaniem. Przepraszam was wszystkich, wiem, że ta walka nie była zbyt emocjonująca, że tak wyglądała, ale po prostu tak musiało być. Jeszcze raz bardzo przepraszam, ale dziękuję, że wszyscy tutaj jesteście, że wszyscy oglądaliście to starcie. Phil, you are the juggernaut, the behemoth, the records breaker. And Olsztyn loves you, as you can see. So you fought for the last championship record you can get in 23 days. If you will still have this, but I guess you will not vacate it. Then you will be the longest reigning champion in KSW history. How that sounds? That sounds pretty great. And to celebrate, after my friend's fight, I'm going to come here for a week with my family and enjoy beautiful Olsztyn and all the lakes and all the fish and all the lobsters that I've actually crayfish. Powiedziałem o tym, że wszystkie rekordy mistrzowskie już należą do Phila the Freeza, poza jednym, który zdobędzie 30 czerwca, jeśli będzie cały czas na tronie, no a nie planuje wakować tego tytułu, więc dalej będzie mistrzem kategorii ciężkiej, zostanie absolutnym rekordzistą pod każdym możliwym względem. Zapytałem, jak to brzmi, no i Phil powiedział, brzmi to znakomicie, będę na pewno bardzo świętował tutaj w Olsztynie przy wszystkich przepięknych jeziorach i będę łapał. Właśnie nie wiem, jak przetłumaczyć tę nazwę ryby, ale mówił, że będzie łapał chyba homary, a które okazały się wcale nie homarami, tylko jakimś innym gatunkiem wodnym. Nie mam pojęcia, jak się nazywa ta ryba, o której wspomniał, ale państwo pewnie wiedzą, nie jestem ichtiologiem. Szanowni państwo, olbrzymie brawa, zwycięski dzisiaj, cały czas panujący mistrz kategorii ciężkiej. One more time. I love you, Olsztyn. I love you. Phil the Freeze! Dziękujemy bardzo. Ja myślę, że mogło Philowi chodzić o raki tutaj, które pewnie się znajdują w tych czystych akwenach. Ze mną Augusto Sakai, bo musimy go przywitać dzisiaj w organizacji KSW. Pytam krótko, jak mu się podoba Federacja KSW? 2 słowa też o tym pojedynku.
Então, seja bem-vindo no KSW. Fala um pouquinho pra gente se você gostou do KSW e um pouquinho dessa luta. Cześć Polska! Love you guys! Thanks so much. Thanks for all support in the week. It's tough fight tonight, you know. Tough is a tough guy, a great champion, but I will be back much better the next time. Przywitał się z nami ciepło w Federacji KSW, powiedział, walka była bardzo trudna, bardzo mocna, obiecuje zdecydowaną poprawę w następnych walkach. Tego się trzymajmy. Augusto Sakai, the very big welcome in KSW. Coś będzie po polsku pewnie. Obrigado, KSW, pela oportunidade. Queria mandar recado para todos aí. Sei que minha fase não é das melhores, mas eu estou aqui, eu luto e treino todos os dias. E a mensagem que eu quero deixar para todos vocês aí em casa: nunca desistam, cara, nunca desistam. Há 5 semanas atrás, eu quase saí da luta, porque eu peguei um staph no joelho, fiquei mais uma semana de cama, tomando antibiótico. Eu vim aqui, dei o meu melhor. Não estou saindo com o cinturão, mas eu quero deixar essa mensagem para vocês. Deus é a mais, tem grandes coisas na vida de vocês e nunca desistam. Jeszcze raz bardzo dziękuję Federacji KSW za tę szansę. Chciałem tutaj przekazać taką wiadomość do wszystkich tutaj zebranych. Nigdy się nie poddawajcie. Jeszcze 5 miesięcy temu złapałem bardzo ciężką kontuzję. Musiałem przez tydzień leżeć w łóżku i brać antybiotyki. Prawie wypadłem z tej walki, ale postanowiłem cały czas do niej stanąć. Nie chciałem się poddawać i oto tutaj jestem. Bóg ma wobec nas jeszcze większe plany i wierzcie w siebie. Augusto Sakai, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jak tak to ma wyglądać, to nie mam nic przeciwko 15 walkom Kuby z Sebastianem. Gratulacje, zwycięzca, cały czas czempion kategorii koguciej, Kuba Wikłacz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Olsztyn! Dobry wieczór wszystkim! Wiesz co, zanim ja coś zapytam, to myślę, że kilka słów do nich, bo wsparcie dostałeś nieprawdopodobne. Zresztą ten sektor Sepka też był głośny, także atmosfera kapitalna, podobnie jak poziom tej walki. Słuchajcie, ogromne brawa, ogromny szacunek dla Sebastiana. Dziękuję za tą piękną historię, no ale to już koniec. Dziękuję bardzo, nagródźcie go brawami, to była fenomenalna walka. I dziękuję wam za cudowny doping. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego wieczoru. No może gdyby miał bardziej prosty nos, to by było lepiej. Ale słuchaj, widzę, że cały czas gdzieś te stróżki krwi tutaj spływają. No ta walka miała zwroty, ta walka miała napięcie, ta walka miała dramaturgię. To był krwawy sport do pewnego momentu, a potem twoja wirtuozeria. No dokładnie tak. Ja od początku nawet przyjmując te 2 takie naprawdę mocne łokcie, to dalej po prostu w swojej głowie szedłem po wygraną i wiedziałem, że będę miał taką szansę i że to nie kończy się na pierwszej rundzie czy na kilku uderzeniach, tylko że walczę do końca, no i to wygram. Czy Seba cię dzisiaj czymś zaskoczył w tej walce? Zaskoczył mnie, za każdym razem zaskakuje, jak wysoki ma poziom, jak bardzo się rozwijamy, dlatego ogromne brawa i dziękuję dla niego. Panie i panowie, mistrz Federacji KSW, kategoria kogucia Kuba Wikłacz, zobaczcie. Zobaczcie, jak on wygląda. Rocky Balboa to nic. Kuba Wikłacz. Seba, ja muszę z tobą pogadać chwilę, bo to, co my zobaczyliśmy w tej klatce, to było jakiś kosmos, tak? Tylko powiem, to była fenomenalna walka. Powiedziałeś wczoraj, że każdy, kto odejdzie od telewizora, będzie tego żałował. Ja jestem przekonany, że dowiozłeś. Tak naprawdę zatrzymał cię tylko geniusz Kuby Wikłacza, bo myślę, że 1 na 1000 osób by w takiej okazji skakała do tej gilotyny. No wiem, że też spłynąłeś, więc pewnie tak pamięć krótkotrwała jest trochę zresetowana, ale powiedz, pamiętasz to, no to opowiedz, co jeszcze pamiętasz, jak ty widziałeś w ogóle to starcie, jak to wyglądało w twoich oczach? Znaczy,
Przede wszystkim witam wszystkich, witam Olsztyn. Wiem, że nie jestem od was z miasta, ale mam nadzieję, że podobało wam się to wydarzenie i to, co zrobiliśmy z Kubą w klatce. No na pewno mogę powiedzieć, że zrobiłem bardzo ciężkie przygotowania i mimo tego, jak ta walka się skończyła, to jestem troszeczkę zadowolony z siebie. No ale też no, popełniłem ten błąd, dałem się złapać za szyję. Wydawało mi się, że zaraz gdzieś ten uchwyt Kuby troszeczkę popuści, bo już jest odrobinę zmęczony. No i tak wydawało mi się, że cały czas jestem w stanie oddychać, a i tak, no, tak jak zapowiadałem, mógłbym mi dzisiaj ręce łamać, nogi, ja i tak nie odklepię, no i tak to się skończyło dzisiaj dla mnie. No niestety w parterze jest Kuba niesamowitym kotem, muszę tu oddać wielki szacunek dla niego, jest świetnym sportowcem. Myślę, że po dzisiejszej gali możemy śmiało powiedzieć, że nasza historia jest zakończona. Możliwe, że pogadamy gdzieś na backstage'u troszeczkę ze sobą i kto wie, jak to się w przyszłości skończy. Może jednak w końcu będą te wspólne treningi i pójdziemy razem gdzieś jeszcze wyżej. No właśnie, powiedziałeś o tym, że mógł cię dusić, łamać ręce. Z tego co wiem, to chyba jest jakiś problem i ta ręka gdzieś w pewnym momencie trzasnęła niestety. Tak, czułem w pierwszej rundzie, że po jednym skopnięciu na przedramię ręka mi prawdopodobnie poszła w tym samym miejscu, w którym ostatnim razem. Teraz już czuję, że jest coraz gorzej, coraz ciężej mi się rusza, no ale no trudno, takie są uroki tej gry. Mogłem to odpuścić po tej pierwszej rundzie, nie wychodzić do drugiej, ale chciałem sobie poryzykować. Nawet parę ciosów zadałem to jeszcze ręką, ale no trudno, no przepraszam bardzo wszystkich, którzy we mnie wierzyli. Dziękuję tym, którzy mi kibicowali i naprawdę to, co przerobiłem w ostatnich miesiącach, to i tak ze mną zostanie. Będę tylko lepszym zawodnikiem. No i tyle, naprawdę. Przepraszam tych, których zawiodłem, ale jeszcze jeśli mogę, to bardzo chciałbym ten ostatni raz podziękować wszystkim tym, którzy byli ze mną po ostatnim pojedynku, moim najbliższym osobom, bo naprawdę to był dla mnie najcięższy okres mojego życia i cieszę się, że ci ludzie pomogli mi wstać z kolan. Będę im zawsze do końca mojego życia wdzięczny za to wszystko. Kocham was i dziękuję, że jesteście ze mną. Też dziękujemy, że ty jesteś z nami, że wstałeś z tych kolan. Jestem przekonany, że będziesz dumnie chodził z podniesioną głową. Jeszcze ci powiem tylko, że o klasie tego, jak ty się dzisiaj pokazałeś, świadczy to, że trener wiosło pierwsze co to poszedł na drugą stronę i zaczął mówić, jak świetnie byliście przygotowani na to starcie, jak te łokcie znakomicie pracowały. To tylko świadczy o tym, jak to był naprawdę znakomity pojedynek. Ale dają się złapać. No niestety, jest człowiek, jaki stajesz naprzeciwko geniusza, to czasem też tak jest. Seba, gratulacje dzisiaj naprawdę wielkie, czekamy na kolejne starcia. Szanowni Państwo, Sebastian Przybysz.